akurat spośród wszystkich dyscyplin naukowych polska astronomia ma się dobrze, w tym sensie, że polscy astronomowie, ja zawsze ubolewam, że stosunkowo nieliczni, powinno nas być znacznie więcej, ale są rzeczywiście, funkcjonują w tym międzynarodowym obiegu i myślę, że to jest całkiem dobre osiągnięcie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Angelika Rudzka i witam w imieniu kanału YouTube Stowarzyszenia Dzień Dobry Lil. Dzisiaj naszą gościnią jest profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, astrofizyczka, osoba, która od wielu lat zajmuje się popularyzacją kosmologii, wiedzy o kosmosie z dużym powodzeniem. Witam serdecznie, profesor Agnieszka Pollo jest naszą gościnią. Dzień dobry i bardzo mi miło i dziękuję za miłe słowa. Jest Pani też zastępczynią dyrektora Centrum Badań Jądrowych, prawda? Jeszcze to dodam. Narodowego Centrum Badań Narodowe, Naukowych. tak, dokładnie. Pani profesor, na początek chciałam zapytać, jak duży jest wszechświat? Może być nieskończony. A czy wiemy coś w tej chwili więcej na ten temat niż wiedzieliśmy 20 lat temu, powiedzmy? Nasza wiedza ewoluuje, ale akurat to, jak duży jest wszechświat, chyba wyobrażamy sobie podobnie. Wiemy, z jak daleka docierają do nas sygnały z tego wszechświata. Natomiast to, z jak daleka docierają sygnały, ograniczone jest tym, że światło ma ograniczoną prędkość. W związku z tym możemy sięgnąć w czasie tak naprawdę w głąb wszechświata tak daleko, jak stary jest wszechświat. Wszechświat ma trochę ponad 13 miliardów lat, no i najstarsze światło, jakie we wszechświecie krąży, to jest tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, które pochodzi z okresu około 400 000 lat po powstaniu wszechświata. Natomiast to nie jest, to co widzimy, to nie jest cały wszechświat, ale poza tę bańkę ograniczoną właśnie prędkością światła możemy nigdy nie wyjrzeć. Mówimy o reliktowym promieniowaniu tła, o tym Tak, najstarszym. Mhm. tak. To jest pozostałość po Wielkim Wybuchu? Potocznie mówi się tak, że to jest pozostałość po Wielkim Wybuchu. Mhm. Chociaż z mojego punktu widzenia to jest raczej pozostałość po epoce ustalania takiego bilansu, równowagi pomiędzy materią i promieniowaniem. My mówimy, że to jest moment, kiedy materia przestała być w równowadze z promieniowaniem. Wcześniej był taki okres, kiedy materia i promieniowanie ciągle ze sobą oddziaływały, a w pewnym momencie wszechświat rozszerzał się, robił się coraz chłodniejszy i temperatura spadła na tyle, że promieniowanie się odseparowało i to jest właśnie to reliktowe promieniowanie tła, natomiast pozostała materia, która zaczęła potem formować struktury we wszechświecie. No i te struktury doprowadziły właśnie, formując się do utworzenia galaktyk, gwiazd, nas samych, planet, Ziemi, no i tak zwanej wielkoskalowej struktury wszechświata, która jest moim głównym tematem badań. To właśnie do tego chciałam przejść. Jakie tajemnice wszechświata i może pytania, które wciąż pozostają bez odpowiedzi, nurtują Panią najbardziej? Czego by się Pani chciała najbardziej dowiedzieć z zakresu dostępnych badań? Jakie jest Pani niespełnione marzenie kosmologiczne?
albo może kilka takich marzeń. No, myślę, że że to jest trudne pytanie dla uczonego, dlatego że w gruncie rzeczy w nauce największa przyjemność, największa zabawa to jest odkrywanie tego nieznanego. W Tak. związku z tym trudno powiedzieć, że jakieś marzenia są niespełnione. Ciągle są nowe rzeczy do odkrywania, no i one się stopniowo spełniają. I teraz, jakie są te największe zagadki w tej Mhm. chwili? E, No więc można by zacząć od tego, że dzisiaj taki model wszechświata, to jak sobie wyobrażamy, że wszechświat działa i funkcjonuje, to jest tak zwany model wszechświata wypełniony zimną, ciemną materią i zdominowany przez ciemną energię. To oznacza, że mamy taki model wszechświata, który potrafimy dobrze opisać. Dobrze nam to pasuje do różnego rodzaju obserwacji, więc to jest model, który naprawdę jest bardzo trudno obalić, bo on dobrze pasuje, ale jednak w tym modelu mamy wszechświat, w którym większość materii to jest ciemna materia i nie wiemy, czym jest ta ciemna materia. Oraz dodatkowy czynnik, którym jest ciemna energia, która rozpycha ten wszechświat, przyspiesza jego rozszerzanie. I jeszcze bardziej nie wiemy, czym jest ta ciemna energia. Więc tutaj takie zagadki do rozwiązania to z jednej strony zrozumieć, czym jest ciemna materia, czym jest ciemna energia, ale druga możliwa zagadka to jest taka, czy ten model, którym w tej chwili się posługujemy, mimo że bardzo wygodny i pasujący do obserwacji, to na pewno jest ten ostateczny model. Może powinniśmy poszukać innego modelu i znaleźć coś, co również będzie do wszystkiego pasowało, ale jeszcze lepiej. A w takich prostych słowach możemy opowiedzieć o obecnym obowiązującym modelu, czym jest i dlaczego ewentualnie mógłby nie pasować, w których miejscach? Jak najprościej. Czyli to, co powiedziałam dotąd, to nie jest jeszcze prosty opis tego modelu. Jest, ale chodzi mi o to, że jeżeli poszukujemy innego, to zakłada, że ten nasz jest w jakimś miejscu niedoskonały, ewentualnie, tak? I w którym miejscu? O, może tak. Dobrze, więc tak. Podstawową niedoskonałością tego modelu jest to, że on świetnie działa, ale pod warunkiem, że zgodzimy się na to, że wszechświat w swojej większej części, w 95%, składa się z czegoś, czego nie znamy i nie rozumiemy. Mhm. I to chodzi o ciemną materię, tak? O ciemną materię i ciemną No, energię. no. Mhm. Więc te dwa składniki razem to jest większość czegoś, co nazywamy bilansem materii i energii wszechświata. Więc mamy wszechświat, który składa się głównie z tych ciemnych składników i jako dodatek mamy tę materię, którą znamy i rozumiemy, a jeszcze w dodatku nawet z tej materii, którą znamy i rozumiemy, nie możemy jej w całej znaleźć. Mamy też taki problem zaginionych barionów. Bariony to jest ta materia, którą znamy i rozumiemy, i nawet z tej materii nie możemy się do końca doliczyć. Więc te nieznane elementy, no to są pewne słabości modelu, o którym można powiedzieć. Drugi taki ostatnio popularny temat, o którym się często mówi, to są tak zwane napięcia kosmologiczne. To pewnie nawet w prasie czasami Państwo też na to trafiają, że coś tam się nie zgadza. I na czym to polega? To polega na tym, że ten podstawowy model, z którego korzystamy, ma jest opisywany pewnymi parametrami, pewnym zestawem liczb. Z tych parametrów najbardziej znana jest stała Hubble'a, Mhm.
ale są też inne parametry. No i teraz co się okazuje? Okazuje się, że te parametry mierzone na podstawie różnych wskaźników, różnych obiektów, dają trochę różne wartości. Teraz to, że różne pomiary dają trochę różne wartości, to w fizyce nie jest niczym nieznanym, a w astrofizyce tym bardziej. Jest takie stare powiedzenie, że cóż to jest kilka rzędów wielkości pomiędzy przyjaciółmi. Kilka rzędów wielkości to każdy rząd wielkości to jest zero. Czyli co Tak. to tam 1000 razy więcej czy mniej między przyjaciółmi. Ale teraz może to nie są już rzędy wielkości, tylko kilka miejsc po przecinku albo kilka, kilka po prostu, ale nadal można zrozumieć, że błędy wyznaczenia tych parametrów mogą być trochę większe niż nam się wydaje. To, co jest takim prawdziwym powodem, dla którego na te napięcia kosmologiczne patrzymy z pewną nadzieją, że może jakaś nowa fizyka z tego się wykluje, to fakt, że mamy pewne systematyczne różnice. Więc stała Hubble'a, parametr Hubble'a mierzony na podstawie pomiarów reliktowego promieniowania tła jest wyraźnie inny niż ten sam pomiar, ale robiony na podstawie różnych pomiarów robionych w późniejszym wszechświecie. Więc znowu, to może być kwestia tego, że nie doszacowujemy błędy w tych pomiarach. I prawdę mówiąc, ja podejrzewam, że to jest ten powód. Ale mogłoby się też okazać, że to nam pokazuje, że tam się kryje coś bardziej fundamentalnego. Że w tym wszechświecie sprzed 13 miliardów lat jednak coś funkcjonowało inaczej niż funkcjonuje dzisiaj. I dlatego właśnie to się wydaje takie interesujące i takie warte dalszego badania. Więc to dalej badamy i zobaczymy, czy okaże się, że rzeczywiście tam kryje się klucz do jakiejś nowej fizyki, nowego modelu, czy jednak musimy go szukać gdzieś indziej. To by było na pewno bardziej ekscytujące, gdyby okazało się, że to nie są niedoszacowania, tylko coś na poziomie fundamentalnym właśnie. No to tak jest, tylko to z drugiej strony w praktyce zawsze jakoś tak wychodzi, że jeżeli bierzemy się za jakiś temat, na początku zawsze się wydaje, że to jest proste i łatwe do zmierzenia i że pewnie tam będzie coś fundamentalnego, a kończymy z publikacją na temat sposoby mierzenia błędów i wyznaczania niepewności Tak. w pomiarze czegoś tam. Pamiętam, że był taki eksperyment kilka lat temu, po którym ogłoszono, że przekroczono chyba prędkość światła i była ogromna sensacja, po czym się okazało, że to był problem z jednym z kabli, czy z kilkoma kablami. W każdym razie jakiś taki bardzo drobny problem, którego szukano, tak wyjaśnienia szukano dość długo, ale Tak. niestety był bardzo prozaiczny. No więc to jest bardzo częsty przypadek. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba sprawdzić, czy technika nas nie zawodzi, ale też są bardziej subtelne błędy związane ze sposobem pomiaru albo z tym, co mierzymy. Zwłaszcza w astrofizyce. Jeżeli mierzymy na przykład odległe supernowe, to łatwo można sobie wyobrazić, ile tam komplikacji w tych supernowych może jednak być. A my jednak oceniamy, co się w nich dzieje z bardzo dużej odległości i musimy robić różne założenia po drodze. Dokładnie. A skoro byłyśmy przez chwilę przy Hubble'u, teleskop Hubble'a został wystrzelony w 90 roku, prawda, w przestrzeń. Tak. Dlaczego, pani profesor, potrzebny był super teleskop Webba, który wystrzeliliśmy w 2021 grudniu?
I co pozwoli nam lub już pozwolił odkryć na temat początków wszechświata i w ogóle historii wszechświata. No więc teleskop Hubble'a w swoim czasie to była rewelacja i przełom, i to nadal jest źródło bardzo ciekawych obserwacji i ciekawych wyników. Więc nie można powiedzieć, że teleskop Hubble'a już nie jest potrzebny, czy że się zdezaktualizował. Natomiast teleskop Webba jest po pierwsze znacznie większy, więc ma większe lustro, może sięgać znacznie dalej, a po drugie pokrywa inne długości fali. Światło, jak wiadomo, to nie jest tylko to światło widzialne, które widzą nasze oczy, ale promieniowanie elektromagnetyczne to jest całe spektrum od radia, fale radiowe to też jest rodzaj światła, po promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma. No i tak się składa, że światło wędrując przez rozszerzający się wszechświat, tak się trochę rozciąga przez to, że wszechświat się rozszerza. I w związku z tym to, co jest wysyłane przez odległe obiekty w zakresie widzialnym albo nawet ultrafioletowym, do nas trafia jako podczerwień, a czasem bardzo daleka podczerwień. No więc zaletą i taką unikalną cechą teleskopu Jamesa Webba jest nie tylko to, że on widzi znacznie głębiej i lepiej dzięki temu, że to jest ogromny teleskop jednak w porównaniu z teleskopem Hubble'a, ale też widzi w podczerwieni. W związku z tym może obserwować te bardzo odległe obiekty. No i teraz pyta pani, co dzięki temu teleskopowi odkryto. I tutaj muszę powiedzieć, że ja mam nadal mieszane uczucia, dlatego że uważam, że do pełnego zrozumienia, co ten teleskop widzi i odkrywa, i do pełnej interpretacji, to jeszcze nam daleko. Wiemy, że teleskop Webba w tej podczerwieni takich bardzo słabych obiektów widzi bardzo dużo. To oznacza, że w tym bardzo odległym wszechświecie, bardzo blisko jego początków, było już bardzo dużo galaktyk. Teraz uwaga, jakaś część tych obiektów, które tam są odkrywane jako galaktyki, to prawie na pewno nie są galaktyki, tylko bardzo słabe gwiazdy w naszej drodze mlecznej, które na podstawie tego typu obserwacji może być bardzo trudno odróżnić od galaktyk. Więc teleskop Webba robi pomiary widmowe i pomiary takie kolorów, punktów w różnych barwach. Na podstawie tych punktów w różnych barwach, no właśnie, nie jest do końca łatwo odróżnić gwiazdę od galaktyki. Na podstawie pomiarów widma już znacznie łatwiej. Ale te pomiary nadal mają ograniczone możliwości, ograniczoną zdolność do powiedzenia nam, jakie są tak naprawdę własności tych galaktyk, jakie są, czym one do końca są. Jednym z takich sztandarowych może odkryć Jamesa Webba, które się przebiły do prasy, to są tak zwane małe czerwone kropki. To pewnie niektórzy słyszeli. No więc małe czerwone kropki to tak naprawdę są pewnie supermasywne czarne dziury, tylko takie, że wokół nie widać galaktyk, może one są bardzo zapylone. Więc to jest jedna z tych kategorii.
To, co też przebija się często do prasy, to takie twierdzenia, że tam jest dużo masywnych galaktyk, które są bardzo masywne. Może to jakoś nam podważa Mhm. model kosmologiczny, że może Chciałam, się tego nie chciałam spodziewaliśmy. Chciałam o to zapytać, na sekundę przerwę. Ja się spotkałam z takimi publikacjami, że Webb wykrył masywne galaktyki 300 do 500 milionów lat po Wielkim Wybuchu, w miejscu, w którym według standardowego modelu ich się nie spodziewamy. I jakoś było to powiązane z teoriami Rogera Penrose'a, noblisty, o przenikaniu się wszechświatów, to znaczy o tym, że wykryto, że to może świadczyć o istnieniu pierścieni, które z kolei są pozostałościami po poprzednich wszechświatach i że nasz wszechświat nie jest tym jedynym, tylko jest niejako transformacją poprzedniego. Jak się pani profesor na to zapatruje? Ja zajmuję się od wielu lat obserwacjami, w związku z tym podchodzę do takich wyników na razie sceptycznie. Znaczy, może nie tyle do wyników, ile do interpretacji. Bo po pierwsze, faktem jest, że rzeczywiście odkrywa się dużo galaktyk w tym wczesnym okresie istnienia wszechświata. Tyle tylko, że całe moje zawodowe życie pamiętam, że odkrywamy galaktyki coraz dalej i dalej, i za każdym razem to jest wielkie zaskoczenie, bośmy się ich tam nie spodziewali. Jak jeszcze byłam w szkole średniej, pamiętam, że czytałam artykuł chyba w Przekroju na temat tego, że astronomowie odkryli galaktykę o przesunięciu ku czerwieni 0,4. W dzisiejszych czasach to by było niemalże tuż koło nas. I to jest zaskoczenie, bo kto by się spodziewał, że już wtedy istniały galaktyki. Już kilka miliardów lat temu. Potem, kiedy zaczynaliśmy robić przegląd WIMOS VLT Deep Survey O, na proszę o początku. tym opowiedzieć, no tak pokrótce. Czy to jest ten przegląd nieba, głębokiego nieba? Tak, więc ja w swoim życiu uczestniczyłam w kilku przeglądach nieba, Mm. więc to był taki pierwszy mój i nie tylko mój, to wtedy był największy, głęboki przegląd nieba, jaki powstawał na początku XXI wieku. E, Był robiony przy pomocy jednego z tak zwanych bardzo dużych, z jednej z jednostek bardzo dużego teleskopu w Chile. To są 4 teleskopy należące do Europejskiego Obserwatorium Południowego i łącznie one się nazywają VLT, Very Large Telescope, czyli bardzo, bardzo duży teleskop. No więc na jednym z nich był zamontowany taki spektroskop, który mógł jednocześnie mierzyć widma wielu galaktyk. No i właśnie przy pomocy tego teleskopu zrobiliśmy przegląd tysięcy galaktyk. Wtedy to były niewyobrażalne ilości. Natomiast wtedy też zamontowanie tego teleskopu i samo rozpoczęcie tego projektu nie było oczywiste, dlatego że właśnie były wątpliwości, czy w ogóle jest po co robić i czy jest tyle galaktyk we wszechświecie odległym o 8 miliardów lat świetlnych, czyli powiedzmy 2 razy młodszym niż dziś. Czy jest tam dostatecznie dużo galaktyk, żeby w ogóle warto było takie obserwacje zaczynać? No więc okazało się, że tam jest cała masa galaktyk. Wtedy już poleciał Hubble, no więc Hubble zobaczył, że rzeczywiście niespodzianka, im dalej patrzymy, tym więcej galaktyk widzimy. No i potem tak z każdym krokiem, posuwając się coraz dalej i dalej, potem zrobiliśmy kolejny taki wielki przegląd już na prawie 100 000 galaktyk. Vipers
Mhm. No i okazywało się, że tych galaktyk jest rzeczywiście bardzo dużo. Więc to, że patrzymy jeszcze dalej i dalej i te galaktyki znajdujemy już prawie na początku wszechświata, tak bardzo mnie nie zaskakuje. E, Natomiast oczywiście jest pytanie, skąd one się tam wzięły. I teraz tutaj zarzucanie od razu nieprawdziwości standardowemu modelowi kosmologicznemu to jest moim zdaniem nadal krok za daleko. Z dwóch powodów. Po pierwsze, pomiar masy tych galaktyk to jest bardzo, bardzo trudna sprawa. Więc tym pomiarom dokonanym właśnie przy pomocy jednak bardzo ograniczonych obserwacji teleskopu Jamesa Webba, ja bym tak do końca nie wierzyła. Tym bardziej, że właśnie tak jak ze wszystkich moich wspomnień z tych przeglądów, w których uczestniczyłam, to o masy gwiazdowe zawsze się kłóciliśmy najbardziej. Więc to był temat, który zawsze budził emocje, więc to wcale nie jest takie proste do zmierzenia, jakby się wydawało. To nie jest proste do zmierzenia, dlatego że y, masa galaktyk to są gwiazdy, ale to jest też gaz i pył w tych galaktykach. Pył ma to do siebie, że nie tylko tam jest, ale z jednej strony zatrzymuje światło widzialne, więc przysłania gwiazdy. Jeżeli gwiazdy są zanurzone w pyle, to w świetle widzialnym możemy ich w ogóle nie zobaczyć. Istnieją galaktyki, których praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie widać, bo są tak przysłonięte pyłem. A z drugiej strony ten sam pył może oddawać to światło, które pochłonął, ale w pasmach podczerwieni, różnych pasmach podczerwieni, w zależności od jego temperatury. Więc w zależności od tego, ile w tych galaktykach jest pyłu, to nasza ocena, jaką one mają masę i ile w nich jest gwiazd, może się bardzo różnić. Więc tutaj z tą oceną bym uważała. I drugi problem jest taki, że nadal mimo wielu lat starań nie jesteśmy wcale, nie jesteśmy w stanie tak dobrze opisać, odtworzyć procesów tworzenia się galaktyk. Mhm. Więc to, że one tak szybko się mogły w tamtych czasach formować, to nie jest całkiem niemożliwe. Więc może mogły. To były galaktyki, w których materia składała się prawie wyłącznie z wodoru i helu. Gwiazdy na pewno powstawały tam bardzo szybko. To, to są procesy, które nie są aż takie proste do opisania. Więc być może tam jakaś zagadka jest, ale to jest zagadka trochę bardziej skomplikowana niż te publikacje, o których Pani mówi, starają się ją przedstawić. To jeszcze, żeby zakończyć temat z tych publikacji, bardzo popularna jest teoria symulacji, o której na pewno pani profesor słyszała, też opisywana przez Nika Bostroma. I teoria o tym, że wszechświat tak naprawdę jest dwuwymiarowy, a my jesteśmy niejako w hologramie trójwymiarowym. Nie wiem, czy pani na co dzień lubi czytać takie trochę sensacyjne informacje i mieć na ten temat swoje własne naukowe przemyślenia, czy traktuje to pani z totalnym dystansem i w ogóle się w to nie zagłębia? No, staram się dobrze odróżniać to, co jest nauką i to, co jest fantastyką, dlatego że nauka to jednak są hipotezy, teorie, które można badać, które można falsyfikować. Więc jeżeli mamy jakąś hipotezę, to musimy też być w stanie zaproponować jakieś eksperymenty, które pozwolą nam sfalsyfikować tę hipotezę, pozwolą nam odróżnić Empirycznie. taki
taki wszechświat, taki model, który jest proponowany od innych modeli. I dopóki czegoś takiego nie ma, no to trudno taki model omawiać w kategoriach naukowych. Mhm. A spodziewa się Pani profesor, że dowiemy się jeszcze czegoś zaskakującego od Weba o przeszłości wszechświata, czy to raczej będzie potwierdzanie niejako tego, co już wiemy albo co już przypuszczamy? Spodziewałabym się, że się jeszcze czegoś dowiemy, natomiast chociaż trzeba też przyznać, że Webb swój okres świetności ma już za sobą, Mhm. dlatego że najlepsze obserwacje on mógł zrobić na samym początku, dlatego że teraz już się ogrzał. Tak. We wszechświecie jest, w kosmosie zawsze jest problem z utrzymaniem temperatury. Więc ponieważ się ogrzał, to już nie robi tak dobrych obserwacji, jak robił na początku. Ale nadal jest możliwość, że zobaczymy tam, czy odkryjemy tam coś ciekawego, coś nieoczekiwanego. Natomiast też wydaje mi się, że będzie to wymagało długich i bardziej dokładnych analiz i interpretacji, że to niekoniecznie będą takie szybkie, błyskotliwe odkrycia. Chociaż oczywiście wszystko może się zdarzyć. Z To może. mojej perspektywy też Webb nie jest do końca satysfakcjonujący, dlatego że to jest teleskop, który obserwuje tylko małe kawałki nieba. Mhm. A ja lubię takie teleskopy do przeglądów, duże, więc taki Webb, który by ogarniał całe niebo, no to To, to, bardziej by mi się to podobało. może dopytam inaczej, czy jest jakiś inny obecnie trwający eksperyment albo planowany w najbliższym czasie, który bardziej Panią fascynuje od Weba, albo jakiś projekt eksperymentu, który wydawałby się Pani ciekawszy? No więc tak, po pierwsze rozpoczął właśnie e, pracę teleskop Very Rubin w Chile, który ma stworzyć tak zwany Legacy Survey of Space and Time. Po polsku to by było taki przegląd czasoprzestrzeni. To jest teleskop, który stoi na Ziemi, jak powiedziałam, w Chile. Natomiast on będzie robił coś w rodzaju takiego filmu całego południowego nieba. Więc będzie ogarniał całe niebo co mniej więcej 3 dni, no i będzie tam, właściwie już to robi, wyłapuje wszystko, co tam miga, zmienia się. To są bardzo duże dane, bardzo dużo informacji, które nadal się głowimy, jak będziemy analizować. No i tam wydaje mi się też jest duża szansa, że jakieś nowe, nieznane rzeczy znajdziemy, no i w tym też między innymi my jako Polska i mój zespół uczestniczymy. I na to tutaj mam wielkie nadzieje, że z tych ogromnych danych uda nam się wyłowić jakieś perełki. Z innych takich projektów, na które mam nadzieję, chociaż wiadomo, że to zawsze długo trzeba czekać. Wśród projektów, które proponujemy wraz ze współpracownikami, z międzynarodowymi zespołami współpracowników Europejskiej Agencji Kosmicznej, jest projekt takiego satelity, który się nazywa Messier. Mhm. To jest projekt zresztą prowadzony przez naszych francuskich przyjaciół, ale my tam też jesteśmy bardzo zaangażowani i to jest projekt, z którego bardzo bym się cieszyła, gdyby nam się udało, gdyby przeszedł. I to byłby taki satelita właśnie do zrobienia przeglądu całego nieba. Teraz z kolei z drugiej strony widma w ultrafiolecie, ale ten satelita byłby zoptymalizowany pod kątem pomiarów własności nieba w tak zwanej niskiej jasności powierzchniowej.
Bo to jest jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się taką niezeksplorowaną jeszcze ścieżką, gdzie mogą się kryć różne ciekawe rzeczy. Więc na czym to polega? Na tym, że jak tak patrzymy na niebo po prostu, no to widzimy gwiazdy, różne obiekty punktowe albo rozmyte, które świecą. Jeżeli patrzymy na zdjęcia z teleskopu Hubble'a albo Jamesa Webba, albo właśnie z teleskopu Very Rubin, to tam widzimy dużo galaktyk, czyli takich rozmytych plamek. Natomiast jeżeli taki odpowiednio szerokokątny teleskop nastawimy na niebo i będziemy odpowiednio długo patrzeć, to okaże się, że właściwie całe niebo świeci. Mhm. Okaże się też, że na tym niebie mamy dużo takich bardzo słabych obiektów. Te bardzo słabe obiekty oczywiście są bardzo trudne do znalezienia, do wyłapania, do zmierzenia, bo bo mogą się łatwo pomylić z jakimiś efektami aparaturowymi albo z pyłem z takimi chmurkami w naszej własnej galaktyce, ale właśnie teraz, jak robimy takie poszukiwania, to też jest coś, co moja grupa robi, więc dlatego się tym chwalę, to okazuje się, że takich galaktyk jest naprawdę bardzo dużo i coraz więcej. Więc wszechświat składa się z tych galaktyk, które w miarę dobrze widzimy, ale też z bardzo dużej liczby galaktyk, których prawie nie widać. Mhm. No i właśnie, gdybyśmy mieli satelitę, który byłby nastawiony na pomiary z kolei tego typu galaktyk, no to tam znowu mamy duże możliwości do odkrywania czegoś nieznanego. To jest fascynujące. Pracowała pani profesor między innymi we Włoszech i we Francji, chyba w Centre d'Astrophysique w Marsylii, prawda? I chciałam zapytać, o, Laboratoire d'Astrophysique. tak, przepraszam. Jak pani wspomina te projekty i tę współpracę? I skoro przy tym jesteśmy, jak wygląda dzisiejsza aktualna pozycja polskich badaczek i badaczy w zespołach międzynarodowych? To znaczy, czy my jesteśmy ważną częścią tych zespołów, zdaniem pani profesor, czy bardzo się rozwijamy, robimy coraz lepsze, bardziej cenione badania, czy jeszcze dużo do zrobienia przed nami? To jest kilka pytań po Tak, kolei. tak. Więc zaczynając od początku, rzeczywiście pracowałam już będzie 20 lat temu, więc Mhm. nie tak całkiem ostatnio w Marsylii w Laboratoire d'Astrophysique. Jeszcze wcześniej, w latach 90. przez pewien okres pracowałam w Institut d'Astrophysique de Paris w Paryżu. Więc mam pewne doświadczenia, mam trochę znajomych i mam przyjaciół nadal, z którymi współpracuję i z którymi się spotykamy, także i towarzysko niekiedy. I muszę powiedzieć, że to był bardzo dobry okres i właśnie fakt, że tę współpracę nadal po tylu latach kultywujemy, y, proponujemy razem różne rzeczy i blisko ze sobą współpracujemy, wydaje mi się, pokazuje, że to był, że to warto było, że to był dobry okres i dobre współprace. No i teraz kolejne pytanie było o pozycję polskich zespołów w międzynarodowych zespołach. E, Tutaj pewnie nie powiem niczego nieoczekiwanego, ale akurat spośród wszystkich dyscyplin naukowych polska astronomia ma się dobrze, w tym sensie, że polscy astronomowie, ja zawsze ubolewam, że stosunkowo nieliczni, powinno nas być znacznie więcej, ale są rzeczywiście, funkcjonują w tym międzynarodowym obiegu
i myślę, że to jest całkiem dobry, całkiem dobre osiągnięcie i w międzynarodowych, takich wielkich projektach, międzynarodowych zespołach też funkcjonujemy. Tutaj nie da się ukryć, że to jest pewne wyzwanie, dlatego że astronomia w ciągu ostatnich 20-30 lat przeszła rzeczywiście metamorfozę. Nie tylko astronomia, inne nauki, nauki przyrodnicze też. Ale kiedyś to była taka dziedzina dla samotnych wilków. Każdy coś sobie i jeżeli nie zrobiłeś wszystkiego od początku do końca, to praca nie była twoja. Natomiast teraz to już są wielkie zespoły, wielkie międzynarodowe współprace skupione właśnie wokół konkretnych przeglądów, konkretnych dużych projektów. I to nie jest bez powodu. Po prostu takiego wielkiego przeglądu, w którym mamy miliony albo miliardy obiektów do zmierzenia i przeanalizowania, tego się nie da zrobić jedną parą rąk ani 10 parami rąk. Tutaj naprawdę te zespoły muszą być duże, muszą się jakoś organizować. I teraz wydaje mi się, że też w tych projektach zupełnie dobrze sobie radzimy. Natomiast wyzwaniem i czymś, o co musimy bardzo się starać, ja się staram zawsze, to jest to, żeby wchodzić w takie projekty jako zespoły. Jeżeli wchodzimy jako pojedynczy badacze, to bardzo łatwo możemy zniknąć w tłumie. No chyba, że ktoś z nas jest rzeczywiście geniuszem, ale nawet geniusz zniknie w tłumie, jeżeli nie będzie miał wokół siebie zespołu, który będzie realizował jego genialne pomysły. Więc to jest teraz praca dla zespołu. Mhm. I to jest oczywiście fajne, bo tutaj mamy możliwość tworzenia takich zespołów i działania. I pani Raz. profesor to robi. No ja to robię, ja staram się to robić. A jak duży jest w tej chwili udział sztucznej inteligencji i modeli maszynowych w tych najnowszych, najbardziej aktualnych projektach kosmologicznych? Coraz większy, przy czym dla nas uczenie maszynowe nie jest taką znowu nowością. Mhm. Dlatego, że przymierzaliśmy się do takich badań, jakoś tam próbowaliśmy w większym czy mniejszym stopniu właściwie odkąd powstały komputery, odkąd zaczęliśmy się bawić komputerami, a na poważnie, no to pewnie od jakichś 20 lat, a już kilkunastu to na pewno. W związku z tym można powiedzieć, że jeśli chodzi o zrozumienie, jak to działa, no jesteśmy może trochę do przodu w stosunku do reszty świata. I teraz akurat wchodzimy w taki okres, w taką epokę, gdzie danych rzeczywiście będziemy mieli bardzo dużo. Te najnowsze projekty, najnowsze przeglądy, to już, to już są miliony, miliardy obiektów, tak jak powiedziałam. To są naprawdę niewyobrażalne ilości danych. Jak mieliśmy tam kilka tysięcy galaktyk do przeanalizowania, nawet i 100 tysięcy, to jeszcze da się zrobić ręcznie. Vipers, czyli właśnie ten przegląd, o którym mówiłam, na 100 tysięcy galaktyk, to grupa około 40-50 osób analizowała te dane przez około 10 lat. Więc można sobie wyobrazić, ile przy tym było pracy. A i tak częściowo te prace mogliśmy sobie zautomatyzować. Też testowaliśmy różne podejścia automatyczne, właśnie oparte na modelach maszynowych, ale to naprawdę było dużo pracy. A teraz, kiedy mamy już przeglądy, które obejmują nie 100 tysięcy, ale miliony,
dziesiątki milionów, setki milionów obiektów, to jest zupełnie inna skala. To nawet jakby zatrudnić wszystkich ludzi na Ziemi, to nie da rady. Musimy tutaj się wspomagać jakoś uczeniem maszynowym, natomiast oczywiście uczenie maszynowe jest dokładnie tak mądre jak ludzie, którzy z niego korzystają, a przeważnie trochę mniej. I pomimo tej automatyzacji i tego, że AI wkroczyła szybkim krokiem, wciąż mamy za mało astronomek, astronomów i astrofizyków, tak? To nie jest tak, że to odbiera pracę w tej dziedzinie. Wręcz przeciwnie, dlatego że owszem, AI może wiele rzeczy zrobić, Mhm. natomiast nie pomyśli za nas. No tak, i nie dokona interpretacji. Nie dokona interpretacji, więc to jest właśnie w tym świecie AI takie powiedzenie, że garbage in, garbage out, prawda? Co włożymy, to wyjmiemy. Włożymy śmieci, wyjmiemy śmieci. Więc jednak są potrzebni ci ludzie, którzy wiedzą, co wkładają, żeby potem mogli ocenić, co wyjmują. Tak. To teraz zadam pytanie, które pojawia się w wielu rozmowach tego typu, ale myślę, że dlatego, że jest fascynujące i fascynuje chyba największą ilość ludzi. To znaczy, czy myśli pani profesor, że jesteśmy sami we wszechświecie? Tak, rzeczywiście to pytanie często się pojawia. Natomiast odpowiedź brzmi tak, że nie wiem. To Mhm. jest właśnie jedna z tych rzeczy, co do których mogę powiedzieć, że jak dostanę dowody, zobaczę, że mamy przesłanki za tym, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, no to będę mogła powiedzieć, że tak rzeczywiście jest. Mogłabym dodać, że byłoby dziwne, gdybyśmy byli sami we wszechświecie, bo wszechświat jest jednak duży. Natomiast może się też okazać, i to wydawałoby mi się bardzo prawdopodobne, że nawet jeśli nie jesteśmy sami we wszechświecie, to nigdy się tego nie dowiemy. Nigdy. Dlatego, że to potencjalne inne życie może być zbyt daleko, zbyt słabo dające oznaki życia i istnieć zbyt krótko albo w innym okienku czasowym niż to, które pozwoli nam dostrzec oznaki jego istnienia. Mhm. A myśli pani profesor, że za naszego życia, czy może następnych dwóch pokoleń będą możliwe dalekie misje załogowe, takie, które marzą się między innymi Elonowi Muskowi, ale też wielu innym? Czy to jest jednak pieśń dalekiej przyszłości? To zależy o jak dalekich misjach mówimy. Jeśli mówimy o powrocie na Księżyc, czy nawet misji na Marsa, to technologicznie to jest w naszym zasięgu. Oczywiście to nie oznacza jeszcze kolonizacji Księżyca ani Marsa, ale wysłanie tam człowieka i czy sprowadzenie go w stanie żywym to z powrotem, to już bym nie dała głowy. Ale takie misje powinny być możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o misję na przykład poza Układ Słoneczny, to tutaj już musielibyśmy pomyśleć o innej technologii niż dysponujemy w tej chwili. Mhm. Tak mnie zainspirował do tego pytania. Wczoraj akurat leciał film Pasażerowie. Nie wiem, czy miała Pani okazję zobaczyć, Nie. z kapsułami, w których lecą zahibernowani ludzie i czekają na ten moment, w którym zostaną wybudzeni po iluś latach, prawda? No to tutaj musielibyśmy się nauczyć hibernować ludzi na początek. No tak, to drobny problem, prawda? Dobrze, to jeszcze jedno pytanie z tego zakresu i później jeszcze końcowe. Chciałam zapytać jeszcze dopytać o ten model wszechświata, bo to mnie fascynuje. Czy pani uważa, że nasz wszechświat jest tym jedynym, czy bliżej pani do tego, że jednak mogą istnieć wszechświaty równoległe i jeden, który przeradza się w kolejny? Czy w ogóle nie ma żadnych realnych dowodów w tej chwili na to, jak może być, który model jest prawdziwy?
No, ja tutaj znowu bym postawiła tę granicę, że dopóki nie mamy metodologii, żeby stwierdzić istnienie albo nieistnienie tych innych wszechświatów, to jest pytanie trochę z gatunku filozofii niż fizyki czy astrofizyki. Więc to mogę estetycznie woleć jeden albo drugi model, natomiast empirycznie nie widzę na razie możliwości znalezienia tych dodatkowych wszechświatów. Mhm. Dobrze, to może teraz jeszcze zapytam o wybór Pani drogi życiowej. Czy to jest tak, że Panią od zawsze fascynował kosmos i jego ogrom? To znaczy, nie wiem, wychodziła Pani wieczorem na jakąś łąkę czy wzgórze i patrzyła Pani w gwiazdy w dzieciństwie, trochę tak jak w Królu Lwie, w tej słynnej scenie. Czy to nastąpiło o wiele później, ta fascynacja kosmosem i historią wszechświata? Tę fascynację chyba miałam zawsze, chociaż ona może nie wyglądała aż tak romantycznie. To nie było patrzenie w niebo, tylko bardziej czytanie książek, Mhm. y, co rzeczywiście robiłam dosyć wcześnie, więc gdzieś tam jako akurat wychowałam się w domu pełnym książek i jako tam 3 czy 4-latka już te książki mogłam czytać i mogłam zaobserwować, że w tych książkach jest mowa o wielu różnych rzeczach, w tym i o kosmosie. No i wtedy tak trochę może naiwnie sobie wyobraziłam, że skoro wszechświat zawiera to wszystko, czego bym się chciała dowiedzieć z tych wszystkich książek, no to w takim razie astronomia jest najlepszym wyborem ze wszystkich, no bo obejmuje wszystko, czego mogłabym się nauczyć. Mhm. Ja Nadal wyczytałam, mi się nie udało. aha, czyli to jest proces, który trwa ciągle. Ja wyczytałam, że pani tata był inżynierem chemikiem, tak? Czy to Tak. miało jakiś wpływ na pani wybór nauk ścisłych? Mój tata rzeczywiście był profesorem chemii, był, no tak, był bardzo, był wielkim erudytą, także wiedział wiele rzeczy na bardzo wiele tematów, nie tylko ze swojej dziedziny. E, I w domu było bardzo dużo książek, tak jak powiedziałam, więc czy to wpłynęło jakoś na mój wybór? Pewnie w jakimś stopniu wpłynęło, dlatego że byłam jakby otoczona tymi różnymi tematami. Natomiast mieliśmy też bardzo duży zbiór, jeśli literatury, zbiór książek dotyczących literatury, historii literatury, teorii literatury, bo babcia z kolei była polonistką, moja mama jest lekarzem, więc mieliśmy też podręczniki medycyny, więc jakiś element w tym pewnie był, ale to było trochę bardziej złożone. Natomiast rzeczywiście trudno by mi było pewnie zostać chemikiem, bo musiałabym z tatą w jakimś sensie konkurować i tego lepiej nie robić. To byłoby rzeczywiście, mogłoby być trudne. To jeszcze chciałam zapytać na koniec, jakby Pani zachęciła młode osoby u początku wyboru kariery życiowej do decyzji, do zdecydowania się na kosmologię czy astrofizykę? Przeczytałam też, że koordynowała Pani działania polskiej części szwajcarsko-polsko-chińsko-niemieckiego zespołu, który buduje eksperyment Polar 2, chyba od 2024 roku. I to mi się wydało taką niesamowitą zachętą właśnie dla młodych ludzi do wyboru tej dziedziny, bo jest niejako obietnicą pracy w środowisku międzynarodowym i w dodatku na fascynujący temat. Ale jak pani profesor by zachęciła, nie wiem, osobę, która ma 18-20 lat do takich studiów na początek? To może zacznę od Polara 2. Tak. Polar 2
to tę polską część projektu koordynuje, nie pamiętam od którego roku, ale to chyba było w okolicach roku 19, kiedy Aha. zaczęliśmy. Mhm. Natomiast to jest instrument przeznaczony do wyniesienia w kosmos na chińskiej stacji kosmicznej, który miał polecieć w kosmos w roku 24, stąd pewnie ta data. Tak, tak. Troszeczkę nam się to przesunęło, ale już go kończymy i mamy nadzieję, że za 2 lata go rzeczywiście, najdalej za 2 lata go wyniesiemy, więc jesteśmy blisko. I to też będzie fajny projekt. To z kolei ma być instrument do pomiaru polaryzacji rozbłysków gamma i to jest cały osobny temat, ale też fascynujący. No i teraz jak można tę młodzież zachęcić do wybrania kariery naukowej? Więc po pierwsze, to bym powiedziała, że może nie chciałabym przesadzać z tym zachęcaniem, dlatego że kariera naukowa nie jest wcale takim łatwym wyborem życiowym. Trzeba być odpornym na niepowodzenia, trzeba być odpornym na to, że się nie wie, czego się szuka. Mhm. Trzeba być nastawionym właśnie na to, że być może nigdy nie znajdziemy tego co próbujemy znaleźć, a nawet, że nie wiemy, co próbujemy znaleźć. To wymaga takiego odpowiedniego nastawienia. Natomiast jeżeli już jesteśmy nastawieni, jesteśmy przygotowani, no to jest gwarancja, że nie będziemy się w życiu nudzić. Że całe życie mamy przygodę i całe życie mamy możliwości robienia różnych ciekawych rzeczy i ciągle coś innego. Więc Mhm. to chyba jest fajna perspektywa. Oczywiście. To ostatnie pytanie o projekty, może na najbliższe 2 lata, projekty pani profesor, o których może pani coś opowiedzieć, co nie jest tajemnicą, oprócz Polar 2. No więc właśnie, Polar 2 to jest coś, co musimy skończyć. I tak jak wcześniej powiedziałam, rozpoczęły się obserwacje do wielkiego przeglądu nieba realizowanego przez teleskop Very Rubin. No i to, czym zajmujemy się w tej chwili, to rozkręcamy kampanię obserwacji galaktyk o niskiej jasności powierzchniowej w ramach tego przeglądu i będziemy analizować to, co tam znajdziemy. Więc to wydaje mi się są duże rzeczy i są ciekawe rzeczy i też w ramach wkładu własnego do tego projektu Very Rubin w Polsce staramy się zrobić bazę danych dla tego projektu, jedną z baz danych, które będą istniały na świecie, no i będziemy próbowali ją właśnie tak zoptymalizować pod kątem analizy przy pomocy metod uczenia maszynowego tych danych, tak żeby nam dawały te wyniki, które chcielibyśmy dostać, poznać. A czy w związku z tym podróżuje pani do Chile? W związku z tym projektem? Akurat do Chile nie, Mhm. więc tam w miejscu, gdzie jest teleskop, jeszcze jak dotąd nie byłam. Zdarza mi się podróżować do Stanów Zjednoczonych, tam gdzie jest centrum dowodzenia tego projektu. Mhm. W takim razie życzymy no, powodzenia, ogromnego powodzenia tego projektu i innych i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego i będziemy oczywiście śledzić w mediach wyniki projektu. Dziękuję bardzo i może do zobaczenia w takim razie. Tak, jak najbardziej. Do zobaczenia, dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Ja również pozdrawiam. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.